Hej wypony i witam w kolejnym odcinku naszej małej serii. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zapraszam do nadrobienia. A i jeszcze mam jedną rzecz. Mój mały kucyk, co je opony i fajny filmik. I pozdrawiam z Guny i ty. Całkiem miły komentarz, ale ja nie wiem o co chodzi z tą oponą. Przecież kucyki je nie jedzą. A to gryziona opona nic nie znaczy. Dobra, nie będę już zbędnie przedłużać. Zapraszam do oglądania. Pragnę jeszcze zauważyć, że w filmie mogą się pojawić przekleństwa, aluzje seksualne i żarty z fandomu Bronis. Mogą się pojawić, ale nie muszą. Po prostu wideo nie jest przeznaczone dla najmłodszych. Tak, numer rozdziałów się nie resetuje. W końcu to jest kontynuacja, co nie? A jeszcze zanim zacznę o tym rozdziale mówić, to jeszcze wspomnę o runach z poprzedniego odcinka. Dodam do nich efekt enchantu, jak są włączone, by łatwiej było je odróżnić. A wracając do tematu, to co ja znowu wymyśliłem? Talented? Co ty kampier? Okej, talentyty to ma być nowa ruda, ale nie taka jak inne rudy, że tupta w sobie i dokonujesz górnictwa. Zdobywanie jej ma być ciekawsze. To w jaki sposób będzie występowywać? To można stwierdzić po nazwie. To jest stalaktyt. Grawitacyjny nacisk jaskiniowy mający najczęściej kształt wydłużonego, odwróconego stożka nastającego z tropu jaskini krasowej ku jej wągowi. Z end wsadzonym w nazwę. Jego sposób generowania jest zbliżony do świecących kamyczków w netherze. A to, że end nie ma stropu, nie oznacza, że nie ma miejsca na takie rzeczy. Okej, zacznijmy od bloków i itemów, które on dodaje. Pierwszy to jest podstawowy blok budujący Talented i jego odłamki. Sam blok podczas niszczenia daje od 1 do 4 fragmentów kryształu Talentytu, a na dodatek świeci. Jego kryształy będą używane później w budownictwie. Następnym blokiem i przedmiotem do niego przyległym jest rdzeń i serce Talentytu. Rdzeń znajduje się, jak sama nazwa wskazuje, w środku Talentytu. Można go rozpoznać po większej jasności jego teksturze. Drop po zniszczeniu jest podobny do zwykłego bloku, ale on daje jeszcze serce, które będzie używane do aktywacji latarni i późniejszego tworzenia run. No cóż, zawartość nowej rudy opisaliśmy. Czas na jej generowanie pojawia się od 2000 bloków od centrum i nie ma maksymalnej granicy. Nie chcę, by ta ruda była jakaś super rzadka. A generowanie? No pewnie większość osób zrobiłoby 4-5 bazowych schematów, ale ja tam tak tego nie zrobił. Bo to nie budynek, to stalaktyt. Grawitacyjny nacisk jaskiniowy mający najczęściej. Więc czas opisać jego generowanie. Na początku skrypt ustawia pozycję stropu endu, czyli przykładowo tutaj, i daje blok generacyjny. Pierwsze co robi ten blok po ustawieniu, to sprawdza pobliskie bloki obok, czy też są tym samym blokiem. Jak nie, to znaczy, że jest pierwszym. Ustawia się do generowania. Przy okazji ustawiając 4 kolejne obok siebie, a że one używają tego samego kodu, to sprawdzają to samo co pierwszy, ale w ich przypadku już jest taki blok. Więc czekają. Ogólnie tutaj siedzę i robię mechanikę generowania się kryształu. Coś jeszcze nie działa, to nie jest jeszcze idealnie. To są błędy. I bo wiesz, miało jeszcze tutaj dookoła dawać jeszcze dodatkowe kryształy dookoła. By coś tam tego proceduralnie, ale tego nie robiło. I zastanawiam się, gdzie to lądowało. Tutaj. Cały czas to generowało jeszcze tutaj. Kurwa, czemu? Blok centralny zaczyna swoją pracę. Ustawia sobie liczbę punktów do wykorzystania i w pętli zaczyna losować. Ma wtedy 50% szans na przedłużenie swojej kolumny, a jak nie trafi, to daje punkt generowania jednemu z bloków obok. Kiedy punkty osiągną 0 w bloku centralnym, to zamienia się w blok rdzenia, jednocześnie dając start generowania kolejnemu blokowi. On robi to samo co poprzedni, z wyjątkiem tego, że on od razu stawia blok na bok, a jak trafi na stronę z rdzeniem, to robi po rogach strony przeciwnej, a jak on straci punkty, to daje kolejnemu blokowi kolejność generowania i tak dalej do skończenia generowania. A wynik jest taki.
A tutaj macie animację, jak to się dzieje tik po tiku. Dobra, tutaj powiem jeszcze o jednej rzeczy niezwiązanej ze stalendytami, ale jest za małe na własny rozdział. Latarnie zaczęły dawać swój docelowy efekt. Lantern Protection. I chroni przed Too Deep i The End Plague. Te dwa efekty pojawiają się, jak przekroczysz granicę 5000 bloków. Na początku jest efekt Too Deep, by ostrzec przed dalszą eksploracją. A jak nie posłuchasz, to pojawia się The End Plague. On zabiera na początku punkty głodu, po czym zaczyna zabierać życie. Więc jak chcecie eksplorować dalszy end bez efektu ochronnego, to przygotujcie duży zapas jedzenia. Nie jest to idealnie kolorystyczne, ale gdyby dodali aktualizację endu i w tej aktualizacji endu można by było takie deski pozyskać, byłbym zadowolony w miarę. Nie. Sam pomysł na to drzewo nie wzięło się z tego klipu, ale tekstury już tak. Niestety nie mam nagrań, jak je robiłem, bo podczas reinstalowania Windowsa, który zaczął się krwaczyć, zapomniałem plików zapisać na innym dysku. Kurwa. Ale mogę pokazać wynik końcowy. To jest pień, a to deski. Każda z tekstur związanych z nowym drzewem jest lekko animowana, a dla pokazania tego lepiej macie tutaj wersję pozbawioną efektu przejścia. A są jakieś inne odróżniające cechy dla tego drewna? No tak, to drzewo posiada dodatkowy gradient na teksturze względem normalnych desek i lekko świeci. Oczywiście po teksturach pozostały inne bloki, które będą tworzyć drzewo, czyli przykładowo oczywiście liście. No tutaj są w formie liści, bo zamiast liści ma on endoplazmę i ektoplazmę w sensie biologicznym, a kamień endu dookoła drzewa będzie obrośnięty endowym mchem. On ma wariant całkowicie zarośnięty i półzarośnięty. A teraz przejdźmy do tego, jak to drzewo będzie wyglądać, bo na pewno nie tak jak na tym obrazku. Po pierwsze, drzewo będzie mieć 3 odgałęzienia od centrum. Każde jest od siebie oddalone o minimum 90 stopni. I oczywiście przez to, że są 3 odgałęzienia i wszystkie odchodzą od innego bloku, to odchodzą pod kątem. Ok, a jak to działa w praktyce? Na początku, jak blok centralny zostanie postawiony, to tworzy 9 zmiennych, czyli 3 na każdą gałąź. Pierwszą jest kierunek rośnięcia. Każdy oprócz pierwszego sprawdza poprzednie, by nie zakłócić zasady minimum 90 stopni. Następnie jest odchodzenie od środka. Ona określa, o ile generowanie bloku będzie się oddalać od centrum co pętlę. A ostatni jest taki sam dla każdego, czyli punkciki generowania. A samo generowanie tego drzewa o nazwie Tenberg, bo chyba jeszcze jego nazwy nie podałem, to działa tak, że co każdą pętlę losuje, którą gałęzią się zająć. Po czym wyciąga odpowiednie zmienne z tagów NBT i ze zmiennej oddalenia generuje zmienną wysokości, czyli 1 minus zmienna oddalenia. Ta zmienna nigdy nie jest mniejsza niż 0,2, ani większa niż 0,5. Więc wartość minusowe albo wyzerowanie nie jest w tym przypadku możliwe. A dzięki temu gałęzie idące bardziej w bok są niższe niż te bardziej pionowe. Po czym zmienną oddalenia i zmienną wysokości dodaje się do swoich pętlowych odpowiedników, które rosną o tą samą liczbę co pętle. Mówimy tutaj o zmiennej tej samej gałęzi. Chociaż teraz podczas pisania tego scenariusza ogarnąłem, że nie musiałem tych liczb zapisywać. Mogę po prostu te zmienne liczyć ponownie co pętlę. Po prostu liczbę dodającą mnożyłbym razy liczbę maksymalnej liczby punktów minus aktualna ilość punktów. Ale chuj z tym. A dlaczego te zmienne aktualnego generowania bloku są tylko 2, jak Minecraft jest grą 3D?
No, po co je używać, jak kod wie, jak interpretować daną liczbę dzięki zmiennej kierunku? One dopiero po dodaniu z koordynatami dają wynik, chociaż końcowa zapisuje koordynaty końcowe, dodając +1 do y, jak kod wykryje, że dla jednej z gałęzi kończy się generowanie. One będą służyć później do generowania liści. A samo generowanie liści polega na poziomie wzrostu, a kod je określa, skanując pozycję każdego z endoplazmy. Kod skanuje od pierwszej fazy. Jak wykryje, że nie jest w maksymalnej formie, to próbuje dogenerować bloki tak, by wszedł na wyższy poziom. Ale bloki endoplazmy nie mogą się pojawić tak. One zastępują tylko ektoplazmę, a ona zazwyczaj pojawia się po wszystkich bokach endoplazmy, jak się generuje i jak może. A akurat tego skryptu za bardzo nie będzie się widzieć podczas naturalnego generowania, ale w sadzeniu własnoręcznym ten skrypt bardziej się pobawi. Ostatnim z generatorów jest generowanie mchu. Ono w porównaniu z poprzednimi jest bardzo proste. Co pętę generuje dwie liczby x i z, które mogą być w zakresie od -1 do 1. Liczba jest przecinkowa. I w pętli dodaje do kordów zerowych, aż natrafi na cel. W sumie ten proces przypomina strzelanie. A same bloki endowego mchu generują dodatkowe 8 bloków połowicznie zamszonych bloków endowego kamienia dookoła siebie, lecz nie dopasowując koordynatów y generowania, jak w przypadku ustawienia generowania poprzez strzelanie. A sam mechanizm blokowania rozrostu wytłumaczę grafiką. A co dodaje samo drzewo oprócz drewna? Na przykład kubkę endowego mchu, którą się pozyskuje ze zamszonych bloków kamienia endu, i kulki ektoplazmy, które się pozyskuje z bloków endoplazmy i ektoplazmy. Zresztą z bloków endoplazmy można zdobyć sadzonkę tenberu, które wspomniane drzewo generuje się dopiero w 6,5 km od centrum. A sam wzrost też jest ciekawy, bo on nie wspawnuje się jak każde inne drzewo ze sadzonki od razu, tylko realnie rośnie. Tak, specjalnie pisałem kod tak, by mógł on rosnąć od sadzonki w płynny sposób. A no dodatek plusem tenberu, które wyrosną przez ciebie, jest taki, że liście odrastają, jeśli wiesz, jak utrzymać ich wzrost. Sposób, jak bezpiecznie je usuwać i przywracać ich naturalny wzrost, pokazuję na ekranie. I radzę nie usuwać pni tenberu, których używasz do farmienia ektoplazmy. Usunięcie pnia automatycznie zabija drzewo i zatrzymuje generowanie liści. No, to drzewo jest chyba 3 razy bardziej skomplikowane względem stalendytu, ale warto było, co nie? No cóż, to będzie mały rozdział, mam przynajmniej taką nadzieję, które polega na podsumowaniu nowych bloków budowlanych, które ten mod na dzień dzisiejszy dodaje. Pierwszym mym pomysłem były zamszone endowe cegły. Super pomysł. No taki pomysł przyszedł i go zrobiłem. Nie mam co o nim za bardzo powiedzieć, oprócz tego, że nie wiem, czy ta aktualna tekstura będzie na zawsze. Bo już pewne tekstury czekają w kolejce na zmiany, przykładowo stalendyty i runy. Więc te cegły też trafią na tą listę. Kolejnym pomysłem jest użycie ektoplazmy w budownictwie, gdzie ona miałaby bardziej funkcję nakładania na bloki niż bycie budulcem w samym sobie. A że endoplazma i ektoplazma świecą, to można teraz użyć kulki ektoplazmy na wybrane bloki, tak samo jak wosk na miedziane bloki, by one zaczęły świecić. Pierwsze, które trafiły na listę, były bloki szkła, zwykłe i kolorowe, wraz z szybami, a ich poziom świecenia zależy od jasności koloru. A kolejnymi blokami świecącymi zostały cegły i bruki. W ich przypadku świecenie zawsze jest tak samo silne. Jeszcze wspomnę, że świecące bloki lekko się różnią teksturą i że można je skraftować. I że po zniszczeniu dają swoją oryginalną wersję. Dobra, wystarczy tego ijowania. Przejdźmy do kolejnego bloku, który w sumie też świeci. Czyli endowe kraty. Bo czy ktoś, kto pierwszy raz zobaczył te długie i cienkie pałki, nie wpadł w pierwszej kolejności na pomysł, by zbudować kraty?
No niestety kraty ze zwykłych prętów endu są mało wydajne. No ciekawe dlaczego. Więc zrobiłem endowe kraty z podobnym systemem działania do szkła, płotków itd. A sam się łączy tylko ze szybami, purkami i kratami. To się jeszcze naprawi. A dlaczego wspomniałem, że podobnie? No bo jeszcze one działają w poziomie. No dobra, chyba już więcej w tym rozdziale nie opowiem, bo kodu płotków nie pokażę, bo jak sami widzieliście, kod wymaga poprawek i optymalizacji. Ale to się zrobi, jak będę chciał. Okej, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. I oczywiście też mam nadzieję, że nie zapomnicie o pewnych sprawach. Bo lepiej promować tego typu kanał niż 80% tego, co normalnie wchodzi na Minecraftowym YouTubie. Dobra, nie ma co wybrać. Życzę miłego dnia i do zobaczenia następnym razem.